Latem wiele osób lubi leżeć na plaży. Gdy słońce mocno świeci, smarują skórę kremem z filtrem. Opalają się leżąc na ręczniku. Czytają książkę albo po prostu odpoczywają. Słuchają szumu morza i śpiewu mew. Kiedy jest im gorąco, wchodzą do wody na kilka minut. Jedzą lody albo świeżego arbuza. Ja nie przepadam za leżeniem na plaży. Po 5 minutach zaczyna mi się nudzić. Wolę spacerować wzdłuż plaży. Latem wiele osób lubi chodzić po górach. W górach powietrze jest świeże i czyste. Niektórzy wstają bardzo wcześnie, żeby uniknąć upału. Zakładają wygodne buty i pakują plecak. Zawsze zabierają ze sobą wodę i coś do jedzenia. Po drodze podziwiają piękne widoki i robią zdjęcia. Czasami szlak jest łatwy, a czasami trochę bardziej wymagający. Kiedy docierają na szczyt, odpoczywają i cieszą się widokami. Ja też lubię chodzić po górach, ale raczej tam, gdzie nie ma tłumów. Po całym dniu w górach zawsze mam ochotę na zimne piwo i dobry obiad. Wakacje to świetny czas na wycieczki rowerowe. To doskonały sposób na aktywny odpoczynek i trochę ruchu. Niektórzy jeżdżą tylko po mieście, a inni wybierają dłuższe trasy. W Małopolsce jest sporo ciekawych tras rowerowych. Dużą popularnością cieszą się Velodunajec i Wiślana Trasa Rowerowa. Przed przejażdżką warto sprawdzić, czy w oponach jest odpowiednio dużo powietrza. Polacy lubią wybierać się na wycieczki rowerowe całą rodziną. Kiedyś dużo jeździłem na rowerze. Dziś jeżdżę już zdecydowanie rzadziej, ale nadal sprawia mi to przyjemność. Moim zdaniem jazda na rowerze to jeden z najlepszych sposobów na spędzanie lata. Niektórzy uważają, że najlepsze wakacje to biwak pod namiotem. To świetny sposób, żeby odpocząć od miasta i pobyć bliżej natury. Rano budzą ich śpiew ptaków i świeże powietrze. Wieczorem rozpalają ognisko i pieką kiełbaski. Często siedzą przy ogniu i długo rozmawiają. W dzień chodzą po lesie, pływają w jeziorze albo jeżdżą na rowerze. Pod namiotem nie ma tak wielu wygód jak w hotelu, ale wielu osobom to nie przeszkadza. Biwakowanie nie jest dla mnie. Może dlatego, że nienawidzę komarów, a nad wodą jest ich całkiem sporo. Spływy kajakowe z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. To świetny pomysł na aktywne spędzanie letniego dnia. Nie trzeba mieć dużego doświadczenia, żeby zacząć. Przed wypłynięciem trzeba założyć kamizelkę ratunkową. Podczas spływu można podziwiać piękne krajobrazy i dziką przyrodę. Czasami trzeba też omijać powalone drzewa albo płytkie miejsca. Po kilku godzinach wiosłowania ręce mogą być naprawdę zmęczone. Ja byłem na kajakach tylko kilka razy. Bardzo mi się podobało, chociaż następnego dnia byłem cały obolały.
Mam nadzieję, że w te wakacje znowu uda mi się popływać kajakiem. W upalne dni wiele osób szuka ochłody w wodzie. Jedni wolą morze, inni jeziora, a jeszcze inni basen. Pływanie to świetny sposób na relaks i aktywność fizyczną. Przed wejściem do wody warto się trochę schłodzić. Nigdy nie powinno się skakać do nieznanej wody. Na plażach najlepiej pływać tam, gdzie pracują ratownicy. Po dłuższym pływaniu wiele osób robi się bardzo głodnych. Ja uwielbiam pływać. Zwykle pływam na krytym basenie. Dla mnie lato bez pływania w ogóle nie jest latem. Dla wielu osób zachód słońca to najpiękniejszy moment dnia. Latem słońce zachodzi późno, więc można długo cieszyć się wieczorem. Niektórzy oglądają zachód słońca z plaży, a inni z górskiego szczytu. To świetny moment, żeby zrobić piękne zdjęcia. Wiele osób siada wtedy w ciszy i po prostu podziwia widoki. Niektórzy zabierają ze sobą koc i coś do jedzenia. Kolory na niebie zmieniają się z minuty na minutę. Ja bardzo lubię oglądać zachody słońca nad morzem. Jestem ciekaw, o czym ludzie myślą, gdy oglądają zachód słońca. A ty o czym zwykle myślisz, gdy patrzysz na zachód słońca? Latem w wielu miastach organizowane są kina plenerowe. To świetna okazja, żeby obejrzeć film pod gołym niebem. Ludzie przynoszą ze sobą koce, poduszki albo leżaki. Niektórzy kupują popcorn i zimne napoje. Seanse zwykle zaczynają się dopiero po zachodzie słońca. Atmosfera jest zupełnie inna niż w zwykłym kinie. Czasami trudno znaleźć wolne miejsce, bo takie wydarzenia są bardzo popularne. Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, ale w ogóle nie lubię chodzić do kina. Dlatego kino plenerowe też mnie nie przekonuje. Czy w twoim mieście też organizują kina plenerowe? Podczas wakacji wiele osób lubi zwiedzać nowe miejsca. Niektórzy odwiedzają duże miasta, a inni małe miasteczka. Lubią spacerować po starych uliczkach i oglądać zabytki. Często odwiedzają też muzea i lokalne targi. Przy okazji próbują regionalnych potraw i kupują pamiątki. Dzięki zwiedzaniu można lepiej poznać historię i kulturę danego miejsca. Niektórzy planują każdy dzień, a inni wolą zwiedzać bez planu. Ja najbardziej lubię odkrywać miejsca, o których mało kto słyszał. Raczej unikam miejsc, do których ludzie walą tłumami. Lubię trochę pobłądzić w nieznanych mi miejscach. Gdy jest ładna pogoda, wiele osób organizuje grilla. Najczęściej spotykają się z rodziną albo ze znajomymi. Na grillu pieką kiełbaski, karkówkę i warzywa. Niektórzy przygotowują też sałatki i różne sosy. Dzieci bawią się w ogrodzie, a dorośli rozmawiają przy stole. Grillowanie często trwa do późnego wieczora. Najlepiej smakuje jedzenie przygotowane na świeżym powietrzu. Ja bardzo lubię spotkania przy grillu. Lubię ten moment, gdy grill już gaśnie, a wszyscy patrzą w niebo pełne gwiazd. A ty lubisz grillować z rodziną albo ze znajomymi?
W ciepłe letnie wieczory wiele osób idzie na rynek. To świetne miejsce na spotkanie z rodziną albo ze znajomymi. W ogródkach restauracji i kawiarni jest wtedy bardzo dużo ludzi. Niektórzy zamawiają piwo, a inni lemoniadę albo kawę. Ludzie długo rozmawiają i cieszą się dobrą pogodą. Czasami na rynku grają uliczni muzycy. Wieczorem rynek wygląda zupełnie inaczej niż w ciągu dnia. Ja też od czasu do czasu idę na rynek na piwo. Najbardziej lubię usiąść w ogródku ze znajomymi. To jeden z moich ulubionych sposobów na spędzanie letniego wieczoru. Kiedy robi się gorąco, wiele osób ma ochotę na lody. Latem lodziarnie są pełne ludzi. Niektórzy najbardziej lubią lody czekoladowe, a inni truskawkowe albo pistacjowe. Coraz większą popularnością cieszą się też lody rzemieślnicze. W upalne dni kolejki do lodziarni potrafią być naprawdę długie. Dla wielu osób lody są obowiązkowym elementem wakacji. Najlepiej smakują podczas spaceru po mieście albo nad morzem. Ja najczęściej wybieram lody o smaku cytrynowym albo kwaśnego jabłka. Im kwaśniejsze, tym lepsze. A jakie lody ty lubisz najbardziej? Latem wiele osób decyduje się na remont mieszkania. W czasie wakacji łatwiej znaleźć na to czas. Niektórzy malują ściany, a inni wymieniają podłogi albo meble. Remont często trwa dłużej niż planowali. W całym mieszkaniu jest kurz i bałagan. Czasami trudno znaleźć potrzebne narzędzia. Po remoncie wszystko wygląda jak nowe. Ja nie lubię remontów. Najbardziej nie znoszę sprzątania po skończonej pracy. Na szczęście tego lata nie zapowiada się żaden remont. Latem zaczyna się sezon na wiele pysznych owoców. Wiele osób jeździ na wieś, żeby zbierać truskawki, maliny albo borówki. Niektórzy mają własne sady lub ogródki. Świeżo zebrane owoce smakują najlepiej. Z owoców można zrobić dżem, kompot albo ciasto. Zbieranie owoców wymaga cierpliwości, ale daje dużo satysfakcji. Czasami podczas zbierania można zjeść więcej owoców niż planowaliśmy. Ja najbardziej lubię zbierać borówki. Mogę zjeść nawet kilogram naraz. Sporo młodych osób wyjeżdża za granicę do pracy przy zbiorze owoców. W ciepłe letnie wieczory wiele osób lubi siedzieć na balkonie. To dobre miejsce, żeby odpocząć po całym dniu. Niektórzy piją kawę, a inni herbatę albo zimną lemoniadę. Czasami czytają książkę albo słuchają muzyki. Wieczorem na balkonach robi się bardzo spokojnie. Można obserwować zachód słońca albo ludzi spacerujących po ulicy. Niektórzy hodują na balkonie kwiaty, zioła albo pomidory. Ja często siadam na balkonie z kubkiem herbaty. Najbardziej lubię wychodzić na balkon rano. A ty lubisz spędzać czas na balkonie? Latem wiele osób lubi grać w siatkówkę plażową. To jeden z najpopularniejszych letnich sportów. Do gry wystarczy piłka, siatka i kilka chętnych osób. Mecze często są bardzo emocjonujące. Gra w piasku jest trudniejsza
niż na zwykłym boisku. Po kilku minutach można się naprawdę zmęczyć. Mimo to wiele osób gra przez kilka godzin. Ja nie gram zbyt dobrze w siatkówkę plażową, ale zawsze świetnie się przy tym bawię. A ty kiedy ostatnio grałeś w siatkówkę plażową? Latem w wielu miastach odbywają się festiwale muzyczne. To świetna okazja, żeby posłuchać muzyki na żywo. Na festiwalach grają znani artyści i mniej znane zespoły. Niektórzy przyjeżdżają tylko na jeden koncert, a inni zostają na cały weekend. Ludzie tańczą, śpiewają i dobrze się bawią. Często można też kupić coś do jedzenia i picia. Atmosfera na festiwalu jest zupełnie inna niż w domu przed komputerem. Ja lubię muzykę na żywo, ale nie przepadam za wielkimi tłumami. Dlatego wybieram raczej mniejsze koncerty. W Polsce ogromną popularnością cieszy się festiwal Poland Rock. Kiedy pogoda dopisuje, wiele osób zakłada rolki. Jazda na rolkach to świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. W parkach i na ścieżkach rowerowych można spotkać wielu rolkarzy. Przed jazdą warto założyć kask i ochraniacze. Początki nie zawsze są łatwe, ale z czasem jazda staje się coraz prostsza. Niektórzy jeżdżą dla przyjemności, a inni trenują bardzo regularnie. Po godzinie jazdy można się naprawdę zmęczyć. Ja kiedyś często jeździłem na rolkach. Może tego lata znowu spróbuję. A ty umiesz jeździć na rolkach? Niektóre osoby odpoczywają w hamaku. Można uciąć sobie krótką drzemkę albo poczytać książkę. Niektórzy wieszają hamak między dwoma drzewami w ogrodzie. Inni zabierają go ze sobą na kemping. Delikatne kołysanie pomaga się zrelaksować. W hamaku można też słuchać muzyki albo podcastów. Najlepiej odpoczywa się w cieniu. Ja nie mam hamaka, może powinienem sobie jakiś sprawić. Co sądzisz o hamakach? W ciepłe dni parki są pełne ludzi. To świetne miejsce na spacer i odpoczynek. Niektórzy czytają książki, a inni urządzają piknik. Dzieci bawią się na placach zabaw, a dorośli siedzą na ławkach. Wiele osób jeździ tam na rowerze albo na rolkach. W parkach często można spotkać wiewiórki i różne ptaki. Sporo osób spaceruje ze swoimi psami. Niektórzy przychodzą do parku tylko po to, żeby posiedzieć w ciszy. Ja bardzo lubię chodzić do parku. A ty lubisz spędzać czas w parku?